Witam. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak ja to robię, gdy chcę zmienić jeden kolor na drugi. Może być to pomocne w przypadku, gdy zabraknie nam diamencików lub gdy chcemy zamienić całkowicie jeden kolor na drugi. Ja pokażę na swoim przykładzie, jak zmieniam cały kolor włosów mojej postaci na tym obrazie. Tu będzie trochę bardziej to skomplikowane, ale myślę, że przy mniejszym problemie moje sugestie mogą Ci się przydać. Oczywiście jestem ciekawa Twojego sposobu na poradzenie sobie z takim problemem. Jeśli masz ochotę, podziel się tym w komentarzu, a tymczasem zaczynamy, a ja biorę się do wylepiania obrazu, o którym już mówiłam w poprzednich 2 odcinkach. Wszystkie kolory, które są tutaj zaznaczone na blond, ja będę zmieniać na kolor czerwony i dopasowywać odcienie. W tym celu odsłaniam sobie miejsce, które jest tutaj z włosami. Zapalam sobie listwę, żeby lepiej to widzieć. Biorę swoją listę i tu zaznaczam punktami symbole tych oto włosów, gdzie tutaj widzę, bo odróżniam całkiem fajnie. Nie będzie to dotyczyć ani oczu, ani twarzy, ani ust, tylko samych tych kosmyków włosów, które będę zmieniać kolory. Wyszukuję poszczególne symbole i zaznaczam sobie, by wyszukać je w swoim pudełku i ułożyć kolorami, a za nie zastąpić podobnymi odcieniami w kolorze czerwonym i różu. Tak więc szukam sobie trójkąta, tutaj na liście zaznaczam trójkąt. Na pewno będę potrzebować torebeczki z tym kolorem. Robię tak krok po kroku, wszystkie te swoje symbole zaznaczam. Jest to dosyć mozolna praca, ale jeżeli mam taką sytuację, że na przykład zabraknie mi koloru gdzieś w tle i chcę podmienić kolor, bo niewielka część brakuje. W takim układzie najczęściej biorę kolor, który sąsiaduje. Dopisuję sobie do niego symbol, który tu jest, żeby mi się nie myliło, i podobnie tutaj, jak jest ta szachownica, prawie szachownica, tak też dolepiam kawałek dalej te diamenciki. W ten sposób nie mam prostej linii przejścia z koloru do koloru, gdzie byłoby to nienaturalne. A zachowam, tutaj też to widać, zachowam właśnie takie przejście całkiem niezauważalne, gdyż tak naprawdę to jest odcień na ścianie. I wcale nie jest powiedziane, że on musi być dokładnie taki sam, jak tutaj na przykład na wydruku. Jeżeli chodziłoby o oczy, to w tym momencie tak, tu jest ważne. Tu nie możemy zastąpić kolorem, który jest obok. Musimy znaleźć podobny kolor, który jest tutaj. Więc jeżeli byłby brązowy, to szukam koloru brązowego w trochę innym odcieniu, z innym numerem DMC i wtedy wykorzystuję w tych miejscach z tym symbolem inny kolor bardzo podobny. Wtedy właśnie możemy zaglądać do swoich zapasów. To jeszcze pokażę w dalszej części filmu. Teraz przechodzę do samego wylepiania. Przypinam tablicę przyciskami. Na razie to sobie odchylam, żeby mi
kanwa nie ślizgała się. Tu odchylam kawałek, ale tak, żeby tutaj włosów nie sięgło. I zacznę od wylepiania tej przestrzeni. Tradycyjnie zaczynam od napełnienia długopisu woskiem. Odchylam folię, która chroni, wciskam tu do środka wosk i ten zabezpieczam i odkładam. Biorę woreczek, zaczynam od serduszka, który jest tu w narożniku. Ja zaczynam od lewej strony i idę systematycznie po odsłoniętym polu. Wysypuję na packę, nie za dużo. Woreczek sobie zostawiam, żeby pamiętać, jakim numerem wylepiam i do którego woreczka wsypać z powrotem. Roztrząsam na tacce moje diamenciki i przechodzę do wylepiania. Zbieram i po kolei przylepiam. Jeżeli nie mam wprawy, to oczywiście jak najbardziej pomoce są mile widziane. Wyznaczam sobie w taki sposób krawędź brzegu, by mieć zachowaną równą linię. Wylepiam symbol z serduszkiem, czyli to są diamenciki 310 czarne. Tu na większych powierzchniach tradycyjnie mogę wylepiać jako szachownicę, czyli co drugi, i uzupełniam za chwilę pominięte miejsca z tym samym symbolem. W ten sposób mam równe przestrzenie pomiędzy diamencikami. Teoretycznie kwadratowe diamenciki nie mają przestrzeni pomiędzy. Niestety w praktyce wygląda to tak, że w którymś miejscu tworzy się linia widoczna, przestrzeń, i to jest zauważalne dla perfekcjonistów, praktycznie prawie nie do przyjęcia, chociaż i na to jest sposób, bo impregnując możemy oczywiście to też lekko zamaskować. Jak widać, nie obkręcam za każdym razem kwadratowego diamenciku wokół własnej osi, by idealnie leżał w kwadracie nadrukowanym, gdyż wciskając obok następne diamenciki, one układają się tak, jak powinny. Oczywiście specjalnie nie przekręcam je, staram się jak najbardziej dokładnie to robić, ale nie koryguję każdego diamenciku w momencie, kiedy jest przylepiony, tylko zwracam na to uwagę w momencie, gdy dolepiam następny pomiędzy. W tym momencie powinny one mi się ładnie wyrównywać. I to jest dobry moment na poprawianie pincetą czy korygowanie nawet długopisem. Ze względu na to, że jeżeli odejdziemy dalej od tego miejsca, gdzie niedokładnie przylepimy, to nie znajdziemy go. Ono może nam później wyskoczyć przed oczy i będzie nas drażnić, ale jeżeli będziemy go szukać specjalnie, będzie oczywiście bardzo ciężko znaleźć. Dlatego
Sugeruję, by zwracać uwagę w momencie, kiedy się przylepia obok diamencik i w tym momencie przesuwać. Tak jak tutaj mam lekką przerwę, dokładając, dosuwam. I już ta przerwa jest mniejsza w tym momencie pomiędzy diamencikami. Zbyt ciasne układanie diamencików koło siebie teoretycznie też niby niemożliwe, skoro przecież kwadraciki nadrukowane i diamenciki powinny być takie same. Zdarza się. Po to właśnie przygniatamy swoje płótno po skończonej pracy czymś ciężkim. Ma to właśnie utwardzić i naprowadzić diamenciki na płaszczyznę, w której powinny zostać. Oczywiście przywałkowanie również temu służy. A wypychanie diamencików zdarza się, gdyż tak naprawdę wystarczą setne milimetra, by ten diamencik był ciut za duży i siłą rzeczy na takiej płaszczyźnie takie maleństwa mogą nam się przestać mieścić. Niestety zdarzają się buble wszędzie. Ja miałam przypadki od praktycznie każdego dostawcy, a nie trzymam się sztywno tylko jednego, gdzie mogło się zdarzyć, że jest paskudna partia diamencików, a w następnym razem miałam idealnie, że robiło mi się super, więc nie ma na to reguły. Bo jakby nie było, diamenciki są półfabrykatem i też ci, co nadrukowują na płótna, nie produkują tych diamencików, tylko kupują od kogoś innego. A zdarza się tak, że mają tego samego dostawcę, co powiedzmy inny sklep, który nam oferuje inne obrazy. Moja rada? Składajmy reklamację, ale nie skreślajmy akurat tego sprzedawcy, bo i tak, jeśli on będzie miał zbyt dużo reklamacji, platforma AliExpress wykluczy go ze swojego społeczeństwa. Po sypaniu do jednego woreczka poprzedniego koloru nasypuję następny i zostawiam go sobie tradycyjnie tu z boku. I w taki sam sposób wylepiam następny symbol. Też dociskam kwadraciki tego drugiego koloru, który już wcześniej wylepiłam. Poprawiam wszystkie, które zauważę, że są nie tak przylepione. Mogę poprawiać oczywiście długopisem, ale też mogę sobie dociskać je pincetą, czy je przesuwać, korygować na różne sposoby. Pinceta świetnie do tego służy. I tu pracuję dalej. Tutaj pojawiają się kolory, które sobie zaznaczyłam, że będę chciała wymienić, ale w elemencie lampy je zostawiam tylko i wyłącznie w miejscu głowy, włosów będę podmieniała te kolory. Dlatego odznaczam sobie te miejsce, gdzie zacznę swoje kombinacje. Sypuję do woreczka i przejdę do następnego koloru.
Jestem już na etapie wylepienia tego narożnika i lampy. Przechodzę teraz do miejsca, gdzie będę już zbliżać się do włosów, czyli miejsca, gdzie będę chciała zamieniać kolory. Ale zanim, tutaj chciałam pokazać jeszcze zmianę kolorów na większej płaszczyźnie. Zostawiłam sobie ten symbol gwiazdki niewylepiony, gdyż w podobny sposób, jak tutaj widać, powinna być przesunięta linia w dół lub w górę, czy na boki, a kolory powinny się przeplatać. Tutaj skończyłam element na prosto i gdyby mi tu zabrakło koloru, to byłabym zmuszona dolepiać, ale nie robię czegoś takiego, że właśnie mam prostą linię i teraz nie mam danego koloru, więc dokładam sobie, powiedzmy, taki ciemny zielony i wylepiam akurat tą przestrzeń, którą tutaj mam. Nie robię czegoś takiego. Zawsze muszę mieć trochę wejście w stary kolor, tak jak tutaj, by to przejście było łagodne. I w drugą stronę tak samo. Tutaj mam taką sytuację, że jest duży kontrast pomiędzy tym kolorem u góry a wrzosem, ale gdybym zmieniała kolor, to również taka sytuacja mogłaby być podobna. Tutaj mam oryginalnie nadrukowane na obrazie z rysunku, ale jest to świetny przykład na to, gdybym sama przesunęła tą linię łączącą się, czyli na przykład cofnęła teraz do góry, by uzupełnić resztę kolorem tym, co przylepiam na dole, czyli na przykład wrzosem. Pamiętając, by i wrzos wchodził w górę w kolor ten zielono-szary, a kolor zielono-szary trochę wchodził we wrzos. Nie musi to być szachownica, tylko przypadkowe właśnie takie wysunięcia tego koloru w drugi kolor. Możemy w trakcie dolepiania, jeżeli jest to równa krawędź, powyciągać pincetą poszczególne kolory, które mamy stary kolor, dolepić je tutaj w miejscach właśnie tak, jak to tutaj wygląda, a w te miejsca powklejać kolor, który dodajemy. Nawet jeżeli to jest tylko odcień tego koloru i zastępujemy go, bo nam zabrakło. Przylepiam teraz tutaj do krawędzi boku, gdzie wcześniej przylepiałam i też widać, że kolory również się przeplatają. Nawet jeżeli jest to pokazane krawędź sofy, to nigdy nie jest tak, że jest idealnie prosta linia. A tym bardziej, jeżeli ściana wydaje nam się w jednolitym kolorze, to też występują odcienie i gra świateł. Tu będę chciała teraz jak najwięcej wylepić najpierw z tła wokół włosów, ale to też nie jest do końca tak możliwe, bo gdyby się różniły włosy, kolor włosów od tła, że się nie powtarzają symbole, to byłoby to łatwiejsze. Ale tu no niestety widzę, że ściana ma symbol B i tutaj we włosach bardzo dużo tego symbolu B również jest, ale nie jest to prześwit tła, gdyż tło w tym miejscu nie za bardzo ma ten kolor. Więc tu centralnie będę musiała B zmienić, ale tu wykańczam teraz tło. Tam, gdzie jestem pewna, że to są symbole akurat do ściany. Tutaj jeszcze będzie zakręt, symbol, więc wlepię wszystkie, które widzę dokładnie tym kolorem, bo jestem pewna, że tego tutaj nie ma. Podobnie kontynuuję z innymi kolorami.
Tu widać w tej chwili, że oblepiam miejsca wokół włosów, bo twarz też już wylepiłam, żeby mieć ten kontur włosów zaznaczony. Symbole, które występują na włosach, a prawdopodobnie będę chciała je zamienić, odkładam sobie tutaj na bok, żeby mieć do porównania, jak będę szukać kolorów czerwonych. Tutaj mam symbol takiej strzałeczki w dół i kolor ten, jeżeli występuje tu przy blondzie jako ciemny, będzie mi też również pasował do koloru czerwonego, więc ten kolor zostawiam i wylepiam go tutaj na obszarze włosów, tam gdzie go po prostu widzę. W ten sposób już zaczynam wchodzić na miejsce, gdzie są włosy i już powoli przygotowuję się do zmiany koloru. Na pewno będę chciała zmienić kolory, które przypominają blond, czyli wszystkie odcienie żółtego, róż, pomarańcz, ciemny pomarańcz aż pod brąz i tutaj mam dwa kolory ciemne. Z tym zielonkawym zdecyduję, bo to jest ciemny zielony, zdecyduję, czy ja chcę go wymieniać, czy to jest może prześwitujące tło. Na ten moment nie wiem. Będę o tym decydować w trakcie. Tu tymczasem wszystkie symbole, które zauważę i są podświetlone na tym obszarze, staram się wylepić. Jak widać, już słabo mi długopis zbiera, więc na pewno sobie wymienię wosk. Sposób wymiany tutaj, który proponuję, również można zastosować w momencie, gdy dostaję obraz czarno-biały. I czasami bywa tak, że ten obraz ma jaśniejsze tło, nie czarne, i kolory dobrane, tak jak już mówiłam w filmie, który widać u góry, kolory dobrane nie zawsze oddają to, co mam na tym obrazie. Mogą na przykład być kolory zielone na włosach, które będą się bardzo rzucać ze względu na to, że taki dostanę odcień akurat danego diamencika. Jeżeli ja chcę to wymienić, to zrobię to dokładnie w taki sam sposób, jak tutaj pokazuję. Z tym, że ja tu pokazuję, jak wymieniam kilka kolorów, a w przypadku, gdy mi jeden nie odpowiada odcień, zamieniam go na drugi i tylko podmieniam symbolikę. Tak jak pokażę tutaj w tych diamencikach, które będę wylepiać na włosach. Przechodzę teraz do włosów. Tu już mam całość praktycznie wylepioną, poza małymi szczegółami, ale chcę teraz, żeby te włosy nie blond były, tylko czerwone. Wybrałam sobie wśród swoich zapasów kolory, które jak najbardziej do czerwonego będą się nadawać. I teraz tutaj będę dopasowywać odcieniami odpowiedni kolor stąd. Oczywiście robię to na wyczucie.
Do tego wzięłabym najjaśniejszy, który mi się wydaje. Najjaśniejszym dla mnie będzie ten. Czyli to będzie zamiennik. Dalej, następnym kolorem myślę, że może być ten w skali. Tu mam następny, jeżeli chodzi o ciemność, więc o zabarwienie ciemniejsze od tego, ale podobne, to myślę, że mogłabym wziąć ten. Tutaj wezmę ten i teraz trochę inne odcienie. Tu myślę, że ten najciemniejszy wezmę tutaj. Nie, w ten sposób. To jest ciemniejszy i ten. Tu już sobie rozdzieliłam. Zostały mi jeszcze takie kolory i mogłabym jeszcze dopasować do tych, które nie są kolorami z blondu. Zobaczymy. Będę w trakcie decydować, czy ten kolor będzie mi się nadawał zamiast tego. Tutaj bym chciała to trochę złagodzić inaczej. Czyli mogłabym wziąć ten kolor, a te dwa złagodzę takimi. To odkładam. Teraz nadrukuję sobie dokładnie ten sam symbol, ale napiszę numer, który jest tutaj, bo numeru koloru nie zamieniam. Zamieniam tylko, zaznaczam sobie symbol, który będę tu wylepiać. Za chwilę pokażę, jak to wygląda, gdyż muszę użyć mojej kamery, czyli telefonu, do tego, żeby to wydrukować na mojej drukarce, którą pokazywałam już w filmie, który widać u góry. Pozamieniałam symbole. Na pudełku koralików, które będę używać, wydrukowałam symbol R, który tu jest na tym płótnie. Zmieniłam tylko numer na taki, jak faktycznie jest kolor DMC. Te na razie sobie odkładam. Tutaj, jak widać, wszystkie, które chciałam pozamieniać, opisałam i biorę się teraz do wylepiania tylko włosów. Zamieniam, tak jak widać, tutaj wszystkie te kolory. Teraz przechodzę do literki G, która już tu mi bardzo ładnie się wyeksponowała i zostało widoczne miejsca do wylepienia. I zastępuję teraz ten kolor. Dużo tu się nie zmieniło, bo jeżeli już nadałam symbol do odpowiedniego numeru koloru, to po prostu i tak dalej wyklejam symbolami. Tutaj tylko w momencie wyklejania włosów, a przechodząc dalej wracam do woreczków, gdzie mam oryginalny symbol do oryginalnego koloru. Tak wygląda w tej chwili moje uzupełnienie czerwonym kolorem włosów. Jak widać, fajnie się to prezentuje. Zostawiłam te najciemniejsze kolory, a wymieniłam te, które były jasne. Myślę, że efekt wyszedł całkiem fajny w porównaniu z tym tutaj oryginałem.
Tak więc widać, że można również zrobić taką podmianę. I to samo tutaj widać, jeżeli chodzi o przejścia kolorów, to co mówiłam, że jeden kolor wchodzi w drugi kolor. Takie przejścia powodują, że to jest naturalne. Nie prosta linia i nowy kolor zastępowany. A ja tu teraz przechodzę do dalszej części wylepiania. I to tyle na dzisiaj. Jeśli chcesz obejrzeć następne odcinki, podaj temat lub problem, jaki masz do rozwiązania. Chętnie odpowiem na pytania lub podpowiem rozwiązania. Z mojej strony możesz liczyć na to, że gdy tylko wpadnę na pomysł, to podzielę się nim z Tobą tu na kanale. Zachęcam do obejrzenia innych moich odcinków, które znajdziesz tutaj na playliście Hafdy Diamentowy. Kciuk w górę i subskrypcje mogą pomóc w rozwoju mojego kanału. Zachęcam do tego serdecznie. Dziękuję za każdą aktywność tutaj i za to, że jesteś ze mną do końca. I oczywiście zapraszam po więcej